Witam bardzo gorąco na kolejnym spotkaniu puzzlowych pogaduch. Moi drodzy, dzisiejszym tematem jest obalanie mitów na temat spektrum autyzmu, a szkolenie nosi tytuł Bądź mądry w kwestii spektrum autyzmu, nie powielaj mitów. Spróbujemy sobie kilka takich mitów dzisiaj omówić i właśnie je obalić, po to, aby lepiej rozumieć i e, nie oceniać niewłaściwie właśnie osób w spektrum autyzmu. Moi drodzy, jednym z takich bardzo powszechnych, nadal jeszcze funkcjonujących gdzieś w społeczeństwie mitów jest kwestia uznawania spektrum autyzmu jako zaburzenia behawioralnego i psychicznego. Jednoznacznie już od dawna jest to potwierdzone, oficjalnie napisane w klasyfikacjach chorób i zaburzeń, że zaburzenia ze spektrum autyzmu są zaburzeniami neurorozwojowymi, a więc zaburzeniami związanymi bezpośrednio z odmienną strukturą i funkcjonowaniem układu nerwowego. Nie mają nic wspólnego z zaburzeniami behawioralnymi i psychicznymi. Oczywiście te zaburzenia behawioralne, ewentualnie psychiczne choroby mogą współtowarzyszyć spektrum autyzmu, natomiast samo takie spektrum nie jest rodzajem zaburzeń zachowania czy chorobą psychiczną. O tym musimy, drodzy Państwo, pamiętać, dlatego że spektrum autyzmu związane z odmiennym funkcjonowaniem mózgu wiąże się z tym, że osoby, które cierpią na to zaburzenie, to osoby, które nieco inaczej postrzegają świat. Ten sam, który otacza nas, natomiast nieco inaczej go odbierają. Dlatego pamiętajmy o tym, choroba psychiczna może być współistniejącą w spektrum autyzmu, natomiast samo spektrum nie jest rodzajem choroby psychicznej. Kolejny mit to taki, że osoby w spektrum autyzmu żyją w swoim świecie i do którego nie dopuszczają nikogo innego. Szanowni Państwo, dwie kwestie musimy tutaj sobie wyjaśnić. Przede wszystkim to, że czy dzieci, czy młodzież, czy osoby dorosłe w spektrum autyzmu, one chodzą po tej samej ziemi co my, świeci na nie dokładnie to samo słońce, co na nas, jedzą te same produkty co my, wąchają te same kwiaty, chodzą tymi samymi ulicami, odwiedzają te same sklepy i tak dalej, i tak dalej. Co znaczy, że żyją dokładnie w takim samym świecie jak my. Tyle, że, drodzy Państwo, ten świat neurotypowy niekoniecznie jest przyjazny dla osób w spektrum autyzmu. A same wyzwania bezpośrednio związane z zaburzeniem właśnie ASD wiąże się z tym, że osoby mogą mieć kłopoty czy trudności, czy muszą wkładać dużo większy wysiłek w to, by móc budować komunikaty i relacje społeczne. Jednocześnie wyzwania dnia codziennego dla osób w spektrum autyzmu, które mają naprawdę czasami duże trudności w takim funkcjonowaniu w życiu społecznym, neurotypowym świecie, jest naprawdę ogromny. Świat neurotypowy wcale nie pomaga osobom w spektrum, wręcz przeciwnie, nieustannie jakby daje im nowe wyzwania, które osoby w spektrum czasami muszą samodzielnie i natychmiast rozwiązywać. Te rozwiązania wiążą się czasami na przykład z meltdownem, tak? Z przebodźcowaniem, z gwałtownymi emocjami, właśnie ze względu na nierozumienie z punktu widzenia osób w spektrum takich dziwnych reguł panujących w świecie neurotypowym. I może to nie jest do końca tak, że to ludzie w spektrum autyzmu wykluczają się z otoczenia, ze społeczeństwa neurotypowego, tylko właśnie świat neurotypowy wyklucza te osoby ze społeczeństwa. Właśnie swoim podejściem, swoim mitycznym rozumieniem spektrum autyzmu i takim obrazem, że osoby w spektrum to są te zamknięte w sobie, siedzące w kącie i bujające się, prawda? W związku z tym albo są niepełnosprawni intelektualnie i do tego jeszcze w ogóle nie mówią i absolutnie mają fatalne zachowania. Tak niektórzy ludzie w społeczeństwie postrzegają osoby w spektrum autyzmu, co oczywiście jest nie dość, że krzywdzące, to totalnie bardzo błędne. Niemniej jednak warto, moi drodzy, zastanowić się, czy my jako społeczeństwo neurotypowe, czy my jako nauczyciele pracujący w szkołach masowych, pracujący z dziećmi,
ze spektrum autyzmu, czy na pewno jesteśmy na nich otwarci, czy na pewno robimy wszystko, żeby pomóc im odnaleźć się, drodzy Państwo, właśnie w tym świecie pełnym wyzwań, bardzo chaotycznym i nieprzewidywalnym, właśnie dla osób w spektrum autyzmu, którzy mają kłopot ze zrozumieniem reguł, które nieustannie się zmieniają, z odczytywaniem informacji, choćby niewerbalnych, które prezentują ludzie otaczający ich, a jednocześnie przekazujący jakiś komunikat. To wszystko składa się na te trudności, które czasami wiążą się z tym, że osoby w spektrum autyzmu po prostu wolą być same czasami, nie samotni, a sami spędzać czas po to, aby po prostu się zregenerować. Ale to nie jest tak, że one mają swój świat, inne powietrze i wąchają inne kwiaty. Nic bardziej mylnego. Jest to ten sam świat, który odbierany jest przez nich nieco inaczej. Szanowni Państwo, kolejny fałsz, który gdzieś tam się pojawia, to ten, że osoby w spektrum autyzmu nie czują i nie okazują emocji ani uczuć i są pozbawieni empatii. Nie rozumieją też emocji u innych. Znowu, drodzy Państwo, trzeba obalić kolejny mit, bo to nie jest tak, że osoby w spektrum nie mają uczuć, nie okazują, nie mają emocji, albo że są nieempatyczni, czyli nie reagują na przykład na emocje innych osób. Rzeczywiście jest tak, że u niektórych osób w spektrum autyzmu występuje zaburzenie współtowarzyszące, jakim jest aleksytemia, czyli rzeczywiście zaburzenie związane z okazywaniem emocji i rozumieniem uczuć. Ale jest to zaburzenie nie u wszystkich osób, stanowi tylko jakiś odsetek występowania w ogólnej populacji ludzi w spektrum autyzmu. Musimy, drodzy Państwo, jasno i wyraźnie po raz kolejny zresztą wykrzyczeć, że osoby i dzieci, i młodzież, i starsze osoby w spektrum, one mają emocje, one mają uczucia, natomiast okazywanie tych emocji i uczuć może być niedokładnie takie, jakie oczekiwałoby społeczeństwo neurotypowe. Choćby to, że ich kwestie związane z komunikacją niewerbalną, ale i werbalną mogą być nieco inne niż świata neurotypowego. Dlatego też mowa ciała, afekt, gesty, które osoby w spektrum prezentują w trakcie emocji, mogą nie być tak wyraziste, jakich oczekiwaliby ludzie neurotypowi. Z drugiej strony, drodzy Państwo, mamy rzesze osób w spektrum, które bardzo mocno przeżywają i okazują swoje uczucia i emocje, jednocześnie jakby zafiksowują się na uczuciach innych osób. Trudność w kwestii empatii czy w kwestii takich emocji w spektrum autyzmu nie wiąże się z tym, że te dzieciaki nie rozumieją, że ktoś jest smutny, że nie wiedzą, że jak ktoś płacze, to jest smutny. Nie w tym jest problem. Problem polega na tym, że te dzieciaki mogą mieć kłopot ze zrozumieniem, dlaczego ta osoba jest smutna, dlaczego ta osoba się śmieje. To, że się śmieje i że jest wesoła, dziecko w spektrum rozumie i widzi. Natomiast niekoniecznie jest w stanie sobie odpowiedzieć dlaczego, ponieważ to wiąże się z relacjami, które są trudne w rozumieniu dla dzieci w spektrum autyzmu. Pamiętajmy o tym, że mnóstwo dzieciaków, jak widzi, że na przykład siostra płacze, to podejdzie do swojej siostry i ją przytuli, albo dotknie miejsca, gdzie siostra się trzyma. Jak mama na przykład się uderzy i wyraźnie zakomunikuje, że ją boli, to dziecko też do niej podejdzie i też będzie chciało jej pomóc, przytulić, pocałować. Natomiast, drodzy Państwo, powtarzam raz jeszcze, kwestia jest, że nie do końca to dziecko będzie rozumiało, dlaczego ta mama jest smutna i dlaczego ją boli. A składa się na to aspekt właśnie rozumienia pewnych relacji. Dlatego bądźmy uczciwi względem dzieci i młodzieży w spektrum i nie krzywdźmy ich ocenianiem i mówieniem, że oni są nieempatyczni. Są takie osoby w spektrum, które rzeczywiście mają duży kłopot z okazywaniem emocji i sami ich nie okazują i nie rozumieją, ponieważ mają współtowarzyszące ewentualne zaburzenia, które przyczyniają się do takiego stanu rzeczy. Drodzy Państwo, kolejny mit to informacja, że wszystkie osoby w spektrum autyzmu są niepełnosprawne intelektualnie i jeszcze często dochodzi do takiego przedłużenia tego mitu i niewerbalne.
No i oczywiście, można powiedzieć śmiech na sali, prawda? Tak jak nie mamy dzieci z zespołem Aspergera, dawną diagnozą, które wszystkie są geniuszami, tak nie wszystkie dzieci w spektrum autyzmu mają niepełnosprawność intelektualną. Oczywiście, że jest tak, że mamy grupę osób w spektrum, które rzeczywiście przejawiają niepełnosprawność intelektualną od lekkich po głębokie deficyty intelektualne. Natomiast mamy całą grupę dzieci w spektrum, które są w normie intelektualnej albo powyżej tej normy intelektualnej. I jakby parafrazując czy analogicznie mówiąc, znowu nie wszystkie osoby tak zwane wysoko funkcjonujące to osoby geniusze, bo mamy dzieciaki w normie intelektualnej, w spektrum autyzmu, które uczęszczają do szkoły masowej, a są przeciętnymi uczniami, albo okazuje się, że są tylko w jakiejś dziedzinie, z jakiegoś przedmiotu naprawdę bardzo dobre, świetnie przyswajają wiedzę, mają szeroki zakres wiedzy z danego przedmiotu, ale we wszystkich pozostałych są średniakami. Czyli znowu mamy informację, że ani nie są geniuszami, ani nie posiadają niepełnosprawności intelektualnej. Podobnie, drodzy Państwo, jeśli chodzi o tą kwestię werbalizacji. Jeszcze do niedawna specjaliści uważali, że połowa dzieci w spektrum jest niewerbalna, co jest oczywiście dziś nieprawdą, jest błędną statystyką. Z tego tytułu, że dzieci coraz szybciej trafiają w terapię, coraz szybciej są oddziaływania logopedyczne, czy neurologopedyczne, czy jakiekolwiek inne, które generalnie sprawiają, że poprawiają się relacje dziecka z otoczeniem, a tym samym pobudza się jego komunikacja i werbalizacja. I nie jest wcale tak, że połowa dzieci nie mówi, bo jest to po prostu kłamstwo. Jest to nieprawda. To znaczy, że ktoś nie ma bladego pojęcia, jak to rzeczywiście się kształtuje, cały ten proces właśnie rozwoju werbalizacji. Kolejna kwestia, że spektrum autyzmu dotyka tylko dzieci, głównie chłopców. Jeszcze do niedawna, drodzy Państwo, rzeczywiście diagnozę spektrum autyzmu, a właściwie całościowych zaburzeń rozwoju, można było uzyskać tylko wówczas, kiedy objawy autyzmu przejawiały się do 3 roku życia, tak? Czyli w okresie takiego wczesnego rozwoju. Statystyki oczywiście jasno i wyraźnie wskazywały, że czworo na jedną dziewczynkę, czworo chłopców na jedną dziewczynkę to chłopcy w spektrum, to zdecydowanie większość chłopaków, dziewczynek właściwie nie, one są uodpornione na autyzm. No i oczywiście znowu dzisiaj wiemy, że to nieprawda. Dzięki nowemu podejściu ICD-11, nowej klasyfikacji, wiemy doskonale, że dzisiaj możemy dostrzec objawy spektrum autyzmu nie tylko we wczesnym rozwoju, ale także dopiero w okresie nastoletnim albo we wczesnej młodości. Może być też tak, że dopiero kiedy osoba jest absolutnie dorosła, dojrzała, sięga po pomoc i po diagnozę, bo wcześniej nie rzucała się, mówiąc kolokwialnie, w oczy. Te trudności, które gdzieś tam nawet się pojawiały, osoba sobie z nimi radziła albo generalnie kamuflowała pewne kłopoty. Natomiast to nie jest tak, że spektrum dotyka tylko dzieci, bo mamy całą rzeszę nastolatków i cały ogrom ludzi dorosłych dzisiaj, którzy są w spektrum autyzmu, ale na przykład diagnozę uzyskali całkiem niedawno, na własną rękę, albo są osobami w spektrum bez diagnozy, bo posiadają diagnozę błędną, choćby jako aspekt choroby psychicznej, mimo że ta choroba psychiczna jest współtowarzysząca w spektrum autyzmu, ale nikt się tego nie dopatrzył, ponieważ wytyczne diagnostyczne poprzednie dotyczyły tylko wieku rozwojowego. Dzisiejsze podejście do diagnoz mówi jasno i wyraźnie: możemy stawiać diagnozę także wówczas, kiedy dostrzegamy utratę pewnych kompetencji, ale także wtedy, kiedy objawy we wczesnym dzieciństwie nie były wyraźne, a nasiliły się na przykład w okresie dojrzewania. I to znacząco rozjaśnia obraz osób w spektrum, że zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe mogą być dotknięte tym zaburzeniem. Natomiast dopiero dzisiaj pokazują się nowe statystyki ujawniające to, że rzeczywiście tych osób po okresie wczesnego rozwoju jest zdecydowanie więcej niż wcześniej sądzono. Dlatego, moi drodzy, pamiętajmy, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mogą być dotknięte zaburzeniem ze spektrum autyzmu.
Kolejna kwestia dotyczy tego, że spektrum autyzmu to zaburzenie związane tylko z chorobą mózgu. I trzeba wyjaśnić dwie kwestie. Przede wszystkim spektrum autyzmu to zaburzenie, a nie choroba. To znaczy, że trwa z człowiekiem do końca jego życia. Po drugie, jest związane nie z chorobą mózgu, a mianowicie z odmienną strukturą i funkcjonowaniem mózgu. Co oznacza, że nie ma jednej stałej struktury mózgu, która jest deficytowa, uszkodzona i wywołuje spektrum autyzmu, tylko u każdej osoby w spektrum autyzmu poszczególne sfery, strefy w mózgu mogą być nieco inaczej zbudowane albo inaczej funkcjonujące, natomiast nie ma jednej konkretnej. Po drugie, drodzy Państwo, pamiętajmy, że jako zaburzenie spektrum autyzmu to jest jedna jednostka taka organiczna, prawda? Ale do niej można śmiało dopisać w 83, nawet 5% przypadków osób z tym deficytem inne współistniejące i współtowarzyszące zaburzenia. Jak zwykłe zaburzenia takie biologiczno-fizyczne, jak my to nazywamy, czyli na przykład zaburzenia żołądkowo-jelitowe, tak? Mnóstwo osób ze spektrum ma takie współtowarzyszące choroby. Mamy też całą rzeszę osób, która ma dodatkowe na przykład zaburzenia lękowe albo zaburzenia psychiczne, choćby OCD. Niemniej jednak samo zaburzenie spektrum autyzmu, powtarzam raz jeszcze, nie jest chorobą związaną z mózgiem i w ogóle nie jest chorobą, tylko zaburzeniem, który będzie trwał z człowiekiem do końca życia. A współistniejące mogą być rzeczywiście jakieś choroby, ale często jest tak, że te współistniejące choroby czy dodatkowe zaburzenia, jak choćby ADHD, mogą występować też w przypadku innych zaburzeń czy chorób. Dziś na szczęście ICD-11 pozwala nam na łączenie dwóch diagnoz tak naprawdę i może być dziecko w spektrum autyzmu z współwystępującym na przykład ADHD. Kolejna kwestia, drodzy Państwo, to jest taka, że osoby ze spektrum autyzmu są zagrożeniem dla społeczeństwa neurotypowego. Ludzie neurotypowi z różnych środowisk, czy to młodzież, w sensie dzieciaki, czy to ich rodzice, czy nauczyciele, czy jeszcze cała inna masa społeczeństwa neurotypowego, wychodzi z założenia, że jeżeli ktoś ma diagnozę spektrum autyzmu, to niech idzie na przykład uczyć się do szkoły integracyjnej, do szkoły specjalnej. No bo skoro, jak jest w cudzysłowie, normalny inaczej, a więc nie jest w stanie dostosować się do reguł normatywnych, to niech zostanie izolowany. Jest to, drodzy Państwo, działanie absolutnie przemocowe. I teraz jakby odwrotnie trzeba zadać to pytanie. Czy bynajmniej nie jest odwrotnie, a mianowicie, że to właśnie społeczeństwo neurotypowe jest zagrożeniem dla osób w spektrum. Śmiem twierdzić, że jak najbardziej tak. Oczywiście nie musicie Państwo ze mną zgadzać, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, wynikające z obserwacji tego, co się na świecie dzieje. Niemniej jednak, drodzy Państwo, osoby w spektrum autyzmu są izolowane, wręcz można to nazwać bullyingiem względem tych osób, a co najważniejsze, również ich rodzin. Zarówno rodzice, jak i rodzeństwo dzieci w spektrum autyzmu jest także izolowane i wytykane palcami przez społeczeństwo neurotypowe. Jakby ciężko ludziom neurotypowym, którzy są przecież uczeni, mają pewne wychowanie, mają tłumaczone przecież, że nie każdy jest taki sam, wręcz każdy jest inny, każdy ma inne potrzeby, inaczej wygląda, może w co innego wierzyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teoria sobie, praktyka sobie. Nadal niestety panuje takie przekonanie w świecie neurotypowym, że jeżeli coś jest innego, coś, czego nie do końca rozumiem albo co nie do końca znam, jest dla mnie z jakiegoś punktu niebezpieczne. I tutaj, drodzy Państwo, nie chodzi o niebezpieczeństwo, że zaraz ktoś mnie pobije albo zrobi mi krzywdę, tylko generalnie to, że jak ja, jako osoba neurotypowa, zareaguję albo powinnam zareagować na coś, czego nie znam, więc najlepiej powiedzieć, że jest to złe. I dokładnie tak wygląda rzeczywistość osób
spektrum autyzmu. One są właśnie napiętnowane przez społeczeństwo neurotypowe. I nawet nie chodzi o to, że ci ludzie mówią o autystyk, o jakiś dziwak, o jakiś głupek i tak dalej. To nawet nie o to chodzi. Zdarzają się też takie sytuacje. Ale bardziej chodzi o postawę, która jest antytolerancyjna, która jest absolutnie aspołeczna względem osób w spektrum autyzmu. My, ludzie neurotypowi, którzy wydawałoby się, że są przecież w normach intelektualnych, rozumieją, wiedzą, słuchają, obserwują, a mimo to zachowują się jak ludzie z epoki kamienia łupanego. Dlatego, że wolą się izolować albo jeszcze etykietować, bo to jest jeszcze lepsze. Dzięki temu mnie jest lepiej na sercu, tak? Bo komuś jest gorzej. Taki tok myślenia, drodzy Państwo, do niczego dobrego nie prowadzi. A jeżeli my, jako ludzie neurotypowi, nie zaczniemy rozumieć, że inność nie jest gorsza i nie świadczy o tym, że ktoś musi być izolowany albo unicestwiany, choćby do, nie wiem, jak getto praktycznie, to, drodzy Państwo, będzie nam tylko gorzej, dlatego że ludzi innych, inaczej postrzegających świat, inaczej funkcjonujących będzie coraz więcej, czy nam się to podoba, czy nie. Jeżeli dzisiaj nie zaczniemy się do tego przygotowywać, nie zaczniemy akceptować tej inności wśród nas, ta zgryzota, taka niechęć, ten brak tolerancji zeżre nas od środka. Generalnie staniemy się właśnie ludźmi pozbawieni, będziemy pozbawieni jakichkolwiek emocji, a to odbije się tylko na naszym zdrowiu somatycznym, a także i psychicznym. Może warto otworzyć szerzej oczy, nastawić szerzej uszy, obserwować i słuchać, niż zbyt często otwierać buzię, używając niewłaściwych słów albo mówiąc po prostu nieprawdę. Dlatego, drodzy Państwo, pamiętajcie, że to nie osoby w spektrum autyzmu są zagrożeniem dla nas, tylko my, ludzie neurotypowi, rzucamy kłody pod nogi dzieci, młodzieży, osób dorosłych w spektrum autyzmu, a także ich rodzin, które są absolutnie również zrzucane na margines, są nawet w trakcie terapii własnego dziecka, są pomijane w całym tym cyklu, nie otrzymują wsparcia, nikt ich nie wysłuchuje. A prawda jest taka, że nawet terapeuci, którzy pracują z dziećmi w spektrum, skupiają się tylko na dziecku i fajnie, że pomagają, natomiast jakby ciągle zapominają o tym, że kluczowym ogniwem łańcucha terapeutycznego jest połączenie terapeuta-rodzic-dziecko. Bez współpracy z rodzicem dziecko też nie będzie robiło postępów, nie będzie też takiego wow dla terapeuty. W związku z tym nie zapominajmy o rodzicach, dlatego że oni też potrzebują pomocy, a zostawieni są sami sobie. My, jako nauczyciele, jako terapeuci, pracujemy z takim dzieckiem 45, pół godziny, może godzinę w tygodniu i zostawiamy go, oddajemy go w ręce mamy i taty. A ta mama i tata spędzają z tym dzieckiem większość jego życia, a przynajmniej większość takiej doby. I to oni wiedzą najlepiej, jakie trudności wiążą się z życiem i jakie wyzwania daje każdy dzień właśnie życia z osobą w spektrum autyzmu. To nie jest tak, że posiadając dziecko w spektrum autyzmu mamy oczywiście same czarne dni, bo tak nie jest, bo są cudowne chwile i wiele jest takich cudownych chwil, które pokazują, że mamy banana na buzi. Natomiast jest też bardzo dużo wyzwań i o tym nie wolno nam zapominać. Nie wolno nam dokładać kolejnej igły do laleczki albo kolejnej szpilki, która ma dopiec jeszcze tym rodzicom. Bądźmy dla nich wsparciem, okazujmy im empatię. Dlaczego, drodzy Państwo, jest tak, że jak widzimy na ulicy dziecko z zespołem Downa albo dziecko na wózku inwalidzkim, to my się uśmiechamy. O, jaka śliczna, o, jaka piękna sukieneczka. Jesteśmy strasznie pomocni, strasznie tacy emocjonalni, bo widzimy, że to dziecko jest chore, że to dziecko rzeczywiście ma jakieś deficyty. A jak widzimy krzyczące dziecko w sklepie, które ma spektrum autyzmu, ale nie ma na czole napisane, że ma autyzm, to puszczamy odpowiednie komunikaty, jak to dziecko jest wychowane, albo co ja na miejscu tej mamy czy taty bym zrobił, żeby się uspokoił. Nieraz rodzice w spektrum to słyszeli. Podobnie jest ze szkołami. Zamiast nauczyciel, który
jakby kontaktuje się z rodzicem dziecka w spektrum, powiedzieć: był dzisiaj cudowny, pięknie się zgłaszał, nawet długo wysiedział na krześle i wiedział, umiał odpowiedzieć na pytanie, napisał dzisiaj 3 wyrazy, cudownie, samodzielnie, bez pomocy. To nie, nauczyciele wolą mówić tak: znowu był niegrzeczny, znowu chodził po klasie, znowu przeszkadzał, wie pani co, no musimy coś z tym zrobić, bo rozwala nam całą lekcję. To, drodzy Państwo, jest kwestia postawy, kwestia podejścia, kwestia zrozumienia i akceptacji. A niestety w społeczeństwie neurotypowym tego brakuje, a oczekujemy od tej otwartości, tej empatii właśnie ze strony osób neurotypowych. Skąd ma się to brać, skoro my nie dajemy odpowiedniego przykładu, tylko wręcz przeciwnie, pokazujemy drugą stronę medalu, niestety tą gorszą. Szanowni Państwo, osoby ze spektrum autyzmu są albo nisko funkcjonujące, albo wysoko funkcjonujące. Panuje takie przekonanie, że mamy tylko 2 typy dzieci. Te, które nie mówią, mają głęboką niepełnosprawność intelektualną i generalnie w ogóle z niczym sobie nie radzą. Z drugiej strony mamy dzieci te wysoko funkcjonujące, które werbalizują, nie mają deficytów intelektualnych i generalnie uczęszczają do szkół masowych, świetnie sobie radzą. 2 kwestie są do wyjaśnienia. Drodzy Państwo, nie ma czegoś takiego jak autyzm nisko i wysoko funkcjonujący w nomenklaturze klinicznej. To my, terapeuci, rodzice, nauczyciele stworzyliśmy sobie na własne potrzeby taki termin i jakby zapytać każdego z Was, co dla Was oznacza hasło nisko funkcjonujące albo wysoko funkcjonujące, to każdy z Was powie zupełnie coś innego. Dla każdego z rodziców autyzm wysoko funkcjonujący będzie zupełnie znaczył coś innego, podobnie jak dla nauczycieli. Natomiast Szanowni Państwo, jako diagnozy nie ma czegoś takiego jak autyzm wysoko funkcjonujący. My określamy to sobie na własne potrzeby, żeby podkreślić, że ten dzieciak sobie jakoś radzi, tak? Na takiej zasadzie troszeczkę. Niemniej jednak, drodzy Państwo, nadal jest to błędny tok myślenia, ponieważ po pierwsze, nie ma 2 identycznych obrazów klinicznych spektrum autyzmu, ponieważ każde z dzieci, mimo jednej diagnozy, funkcjonuje zupełnie inaczej. Na to wszystko składa się mnóstwo kwestii. Natomiast samo funkcjonowanie, wyzwania, mocne strony, które każde z tych dzieci posiada, jest zupełnie inne. W związku z tym nie ma tylko 2 grup, jest ich całe miliony tak naprawdę. Ile dzieci, tyle różnych obrazów klinicznych. Nie zapominajmy o tym, nie kategoryzujmy ich tylko w tych 2 grupach, bo jest to niesprawiedliwe i krzywdzące. Nawet jeżeli dziecko jest niewerbalne i ma deficyty intelektualne, to wcale nie oznacza, że nie ma mocnych stron, bo każdy człowiek, każdy, ten z deficytami również, ma swoje walory i ma swoje mocne strony. Tyle, że znowu społeczeństwo neurotypowe o tym zapomina i skupia się tylko na tym, co złe, żeby móc wytknąć, żeby móc etykietować, a nie powiedzieć: wow, on jest naprawdę świetny w tym, co robi. Nawet, drodzy Państwo, te powtarzalne manieryzmy, sensoryzmy, autostymulacje, które pojawiają się w spektrum autyzmu, mogą być mocną stroną dziecka, bo wtedy dostrzegamy, jak ono pięknie skupia się i koncentruje na pewnych zadaniach. Tyle, że trzeba to rozumieć, a nie oceniać przez pryzmat jakiegoś zakłamania i własnego widzimisię. Kolejna błędna informacja, drodzy Państwo, to taka, że z zaburzenia ze spektrum autyzmu można się wyleczyć. I wielokrotnie już, Szanowni Państwo, to tłumaczyłam i powtarzałam na wielu swoich webinarach, że po pierwsze spektrum autyzmu to zaburzenie, a nie choroba. Nie możemy go leczyć lekarstwami typu syropy, plastry, tabletki, zastrzyki, wlewy i inne rzeczy, ponieważ nie znamy przyczyny. Skoro nie znamy przyczyny, to nie mamy lekarstwa. Nawet jeżeli dziecko jest poddane terapii genowej, to po pierwsze musi być ona indywidualnie dostosowana do dziecka i niekoniecznie się sprawdzi. Dodatkowo, ze względu na odmienną strukturę i funkcjonowanie mózgu, my nie mamy takiej wiedzy ani możliwości, aby ingerować w struktury nerwowe człowieka, zmieniać je i doprowadzać do stanu neurotypowego. A przecież to jest fundamentem spektrum autyzmu. Wszystko to, co leczymy, poprzez biomedyczne oddziaływania, poprzez suplementy,
poprzez najróżniejsze diety, które wprowadzamy. Drodzy Państwo, oddziałujemy tylko na współtowarzyszące zaburzenia, jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, jak choroby psychiczne, powtarzam raz jeszcze, jak zaburzenia lękowe, które występują. Prawda? I poprzez podawanie odpowiednich środków, które powstają na bazie badań medycznych, a nie czytania w internecie, że taka dieta, taki protokół i cokolwiek innego, tylko i wyłącznie dostosowane indywidualnie do dziecka i jego potrzeb aktualnych, a nie mody, bo wszyscy tak robią, sprawia, że jeżeli dziecko rzeczywiście ma nietolerancję pokarmową, alergię, jeżeli ma nieszczelność jelita, jeżeli ma jakiekolwiek inne trudności, właśnie choćby w obszarze tym żołądkowo-jelitowym i pod wpływem badań my się dowiemy, co to takiego jest i wprowadzimy odpowiednie leczenie, to oczywiście, że jest tak, że nagle dziecko, które prezentowało cały szereg autostymulacji, cały szereg trudnych zachowań, bo była to forma komunikatu: mamo, zwróć na mnie uwagę, że boli mnie brzuch, nagle pod wpływem leczenia tego współtowarzyszącego deficytu, jakim jest na przykład nietolerancja pokarmowa, sprawi, że mózg nagle powie: już nie musimy bić się po głowie, już nie musimy tak bardzo intensywnie kręcić się w kółko czy uderzać głową o podłogę, ponieważ wreszcie ktoś zrozumiał i zaczął ci pomagać, kochany chłopcze czy kochana dziewczynko. Teraz możemy skupić się na czymś więcej, na Twoim rozwoju mowy, na Twoim rozwoju relacji, na Twoim rozwoju komunikacji i zachowania niepożądane nie będą nam do niczego potrzebne. I wtedy właśnie mózg sięga po rozwój wyższych umiejętności, bo nie musi skupiać się na tym, co było prymarnym problemem, a więc na przykład bólem brzucha. I wówczas działając pośrednio na deficyty, inaczej działając na deficyty współistniejące, działamy pośrednio na lepsze funkcjonowanie dziecka w spektrum. Ale to nie jest tak, że dziecko wyleczone zostało z autyzmu. Ono mogło poprawić na przykład taką florę bakteryjną, mogło poprawić swój stan związany z minerałami, z substancjami odżywczymi, z witaminami. Na podstawie badań, które wykazały, że brak jest danej substancji i ona została uzupełniona, i tylko wówczas organizm dziecka lepiej pracuje. Czyli nie ma tych zachowań trudnych, dziecko ma szansę na rozwój procesów poznawczych, ale także i werbalizacji. Natomiast do końca swojego życia będzie w spektrum autyzmu, co wcale nie oznacza, że będzie źle funkcjonował w otoczeniu. Mamy grupę osób dorosłych w spektrum, które całe życie będą wymagały wsparcia, bo nie są w stanie żyć samodzielnie. Natomiast mamy też całą rzeszę dzieci i osób dorosłych, które w życiu dorosłym funkcjonują absolutnie samodzielnie. Mają bardzo satysfakcjonujące życie zawodowe, rodzinne i dorosłe. Mają świetną pracę zawodową, najczęściej opartą o swoje zainteresowania, a także zakładają rodziny i doskonale radzą sobie w świecie neurotypowym, mimo że nadal gdzieś pod wpływem na przykład stresu mogą gdzieś ujawniać się subtelne autostymulacje, które są oczywiście akceptowalne społecznie, bo nie są takie radykalne jak w przypadku niektórych mniejszych dzieci w spektrum. I taki tok myślenia powinien nam przyświecać właśnie po to, drodzy Państwo, żeby rozumieć, że to spektrum będzie towarzyszyło człowiekowi przez całe jego życie, co nie znaczy, że musi bardzo mocno utrudniać to życie. Jednocześnie jest to informacja dla świata neurotypowego, że osoby w spektrum autyzmu, one nie wymagają leczenia i nie wymagają tego, aby doprowadzić czy zrobić z nich osoby neurotypowe, bo one nigdy takie nie będą. Choćbyśmy nie wiadomo jak chcieli bardzo, żeby ten autyzm się z nich wydostał, to nigdy tak nie będzie, ponieważ autyzm jest częścią osobowości tych. Jakbyście porozmawiali z osobami wysoko funkcjonującymi właśnie. Ja przy okazji pisania drugiej książki dotyczącej tylko właśnie osób o subtelnych cechach spektrum, miałam możliwość porozmawiania z wieloma młodymi kobietami i młodymi mężczyznami właśnie z taką diagnozą, którzy mi o tym opowiadali. I moi drodzy, oni jasno i wyraźnie mówią: jak ktoś by mi zabrał moje spektrum, nie byłbym sobą. Jednocześnie oni wiedzą, że mają trudności, że jest im czasami bardzo ciężko, ale jednocześnie wiedzą, że tego się nie da leczyć. I one nie chcą, te osoby, być osobami neurotypowymi, bo zdają sobie sprawę z tego, że nigdy takie nie będą. To świat neurotypowy, przez to, że ich nie akceptuje, dąży do tego, żeby były neurotypowe. A podkreślam raz jeszcze,
takie nie będą, chociaż fenomenalnie będą sobie radzić właśnie w tym chaotycznym, nieprzewidywalnym świecie neurotypowym. To tyle, moi drodzy. Zachęcam Was do tego, żeby być mądrymi w kwestiach spektrum autyzmu. I jakby cały czas zapraszam na swoją stronę www.puzzleszkolenia.eu sklep. Jeżeli ktoś ma ochotę, a nie posiada jeszcze książki Puzzle autyzmu, jak je ułożyć, to jeszcze można ją właśnie w tym sklepie nabyć i tylko w tym sklepie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia!